Moi drodzy przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie i bardzo ciepło. Dzisiaj będzie mój film. Krótki, długi, nie wiem, zobaczymy jak wyjdzie. Postanowiłam odpowiedzieć na komentarz, tak powiem, publicznie w formie nagrania, a nie w pisemnej formie. Odpowiadając Pani, nie będę nazywać imię, nazwiska, ale na pewno, droga Pani, zrozumie, dla kogo ja to nagrywam. To jest komentarz, gdzie Pani napisała o swoim synie, który już nie żyje, że był alkoholikiem i ileś lat temu już zmarł i że siły ciemne i tak zrobią swoje. Ja chcę wytłumaczyć, bo kiedyś już mówiłam wcześniej, może Pani jeszcze nie była na moim kanale, może po prostu nie zwróciła uwagi na tą informację. To nie tak, że ciemne siły nie odpuszczam. Nie, moja droga Pani, mój drogi widz. To jest tak, że na pewno Pani syn miał wiele wskazówek, żeby z tym skończyć. I kiedy dusza widzi, że wszystkie sposoby naszych przewodników, wszystkich naszych nauczycieli, aniołów stróżu, jak chcecie tak nazywajcie, nas wszystkich prowadzą, że wyczerpały wszystkie swoje sposoby, żeby dusza rozwijała się. I po prostu widzę, że nie ma sensu marnować czas na obecne wcielenie, bo i tak to nic nie da. Bo wszystko, co można było zastosować, już zastosowali, żeby postawić na właściwą drogę daną istotę. I wtedy ją po prostu zabierają. Zabierają, jak już powiedziałam, żeby nie marnować bezcenny czas i za jakiś czas znów wciela się, żeby zrealizować to, co dusza zaplanowała. Także nie obwiniajcie, że to ciemne siły doprowadziły do takiego końca. Nie. Właśnie nasi nauczyciele zrobili wszystko, żeby przerwać takie życie. Na pewno by Pani nie chciała, żeby on kolejne 40 lat żył w takim amoku. I dusza też tego nie chciała. I to było jego doświadczenie. I dobrze, że Pani tak to teraz rozumie. I też nie obwiniać siebie, że coś nie tak zrobiło i życie, to wychowanie syna było fiasko. Absolutnie nie. Sami doskonale wiecie, że w jednej rodzinie od jednych rodziców dwojga, trojga dzieci, a wszyscy są absolutnie różni. Tak samo wychowanie, tak samo obdarzenie miłością. Jeden jest wybitnym naukowcem lub po prostu dobrym obywatelem i człowiekiem, a jeden właśnie jest jakimś przestępcą lub alkoholikiem i tak dalej. To dowodzi Wam, że plan u każdej duszy jest inny. Jest inny. Tak już jest. I dobrze, że teraz o tym się mówi. Dobrze, że teraz coraz bardziej ludzie są świadomi, że są takie tematy poruszane. Niektórzy tego nie przyjmują, ale niektórzy na to po prostu czekali, na taką informację jak na zbawienie. I na drugie pytanie, które też pod tym ostatnim filmem ktoś napisał, zadał pytanie, a co robić, jeżeli ktoś, dorosły syn, mieszka z rodzicami i nie pracuje, bo jemu tak wygodnie? Drodzy rodzice lub droga pani, która to napisała, przecież to jest wasza w nawiasie zasługa, że dorosły syn nie chce pracować. A pytanie, które wychodzi naprzeciwko pani,
A dlaczego Pani do tego doprowadziła? Dlaczego Pani dorosłego człowieka utrzymuje? Oczywiście mówimy o zdrowym człowieku, o zdrowym synie, bo są różne sytuacje, są i ułomni, i niepełnosprawni, i tak dalej. Ale myślę, że Pani pisała właśnie o zdrowym człowieku, fizycznie i umysłowo. A pytanie, a z czego on żyje? Pani jego utrzymuje, bo tak bardzo Pani jego kocha, że no jakże ja mogę jego zostawić bez jedzenia? No i to nazywa się, że Pani przeżywa za niego życie. Kiedyś bardzo dawno, bardzo, to był 2002-2003 rok, kiedy miałam takich pacjentów, małżeństwo do mnie przychodziło i mieli podobny problem w rodzinie, bo to był ich starszy syn, a mieli czwórkę. Miał 20 parę lat i nie chciał pracować. Po prostu nie chciał, a się nie uczyć, a nie pracować. I bardzo, można powiedzieć, bolało serce matce, ale powiedziała, była świadoma osoba, że jeżeli teraz tego nie zrobię, to po prostu życie będzie jej syna zmarnowane, a ona będzie jego utrzymywać do końca życia. I postawili warunek. Wynajmujemy mieszkanie, zabrali klucze od ich domu, wynajmujemy mieszkanie na 2 miesiące maksymalnie. W ciągu 2 miesięcy ma znaleźć pracę i sam utrzymywać się. I tak zrobili. I to jest absolutnie zdrowe podejście. Tak powinni, mają zachowywać się wszyscy rodzice, świadomi rodzice. Jeżeli nie chcą mieć u siebie na karku przez całe życie, na utrzymaniu, nie robię. Po prostu tak trzeba nazwać swoimi słowami, swoimi imionami takiego człowieka. Także to moja odpowiedź na Pani pytanie, co zrobić. A jeżeli Pani lituje się nad nim, to mój biedny, kochany synek, no cóż, to też jest wybór Pani, prawda? Tak, to jest to, co chciałam Wam powiedzieć na temat mojego poprzedniego przekazu. A teraz Wam dam informację, bardzo ważną informację. I proszę, oczywiście, kto będzie chciał, o udostępnienie, gdzie tylko możecie, tego nagrania, bo będzie dotyczyć teraz tej niedzieli, która będzie 12.12.2021. Dlaczego proszę o udostępnienie? Dlatego, że w ten dzień będzie u każdego, nie ma znaczenia, czy ktoś siedzi w tych tematach, czy te tematy są jego życiem, czy nie. I tak u każdego człowieka będzie regenerować się komórka w ciele, oczywiście fizycznym. Regenerować się, co znaczy regenerować się? Nawet ci, którzy przyjęli szczepionkę, nie u wszystkich, jak już też mówiłam wcześniej, a u tych, kto zrobił ją nie z własnej woli. Komórka będzie regenerować się i organizm będzie oczyszczać się od tej trucizny. I to jest ważne, żeby ludzie o tym wiedzieli, wspomagając piciem wody, ale piciem wody, woda ma być tylko zamrożona i rozmrożona. Tylko tak zmieniona struktura tej wody i dodając do tego kod, który będzie
wzmacniać regenerację komórki. I kod na wodę to jest 413 222 955. Co robić z tym kodem? Trzeba go napisać na kartce, wymawiać nie 413, tylko 413. Tak samo nie 222, a 222. No i tak 955, nie 955. I na tą kartkę postawić wodę. Można wizualizować ten kod 413 222 955. Można go wymawiać i oczywiście jak najbardziej woda przyjmie ten kod i będzie pomagać w oczyszczeniu komórki i w oczyszczeniu całego organizmu. Najlepiej wodę pić tak małymi porcjami. Pół szklanki, za jakiś czas znów pół szklanki i tak 2 litry dziennie. Udzielajcie codziennie sobie uwagę dla ciała fizycznego przede wszystkim, bo świadomość u wielu osób poszła daleko, a ciało fizyczne nie dociąga do świadomości, daje zboje, bóle, brak siły, bezsenność lub odwrotnie, cały dzień chodzi człowiek senny. Także wspomagajcie swoje ciało, wspomagajcie praktykami energetycznymi, wspomagajcie chodzeniem po ziemi. Nie patrzcie, że teraz jest zimno. Ja wychodzę na krótko, ale wychodzę, na śnieg wychodzę. Niesamowicie, a później wskakuję pod prysznic kontrastowy. Teraz jak nigdy nam jest potrzebna te praktyki energetyczne. Jeżeli wy sobie nie pomożecie swojemu ciału, nikt za was tego nie zrobi. Więc kochajcie siebie, kochajcie bardzo siebie. Jesteście wyjątkowymi istotami w tych czasach i na tej planecie. Pomóżcie sobie i pomóżcie całemu światu. Dziękuję wam za to, że jesteście ze mną, a ja jestem z wami. Dziękuję za wsparcie i pomoc. Z wami była Irina.